Jesteśmy w drodze do McHale'a, do fabryki McHale w Irlandii. Tak, do jednej z fabryk McHale'a. Jesteśmy na lotnisku w Poznaniu, czyli tak naprawdę z reguły ten pierwszy punkt, w którym zawsze zaczynamy tego typu wyjazdy. Samolot za chwilę będzie na nas czekał. Później jakieś 2,5-3 godziny podróży samolotem. Dobre 3 godziny, bo to jest po drugiej stronie wyspy. Tak, natomiast bardzo istotna rzecz, to jest kolejny wyjazd do fabryki nie po to, żeby zwiedzić samą fabrykę, ale po to, żeby się przeszkolić, czegoś więcej dowiedzieć na temat produktów. Szkolenie, zapoznanie się z nowymi produktami. Niedługo Hanower, więc na pewno coś nowego będzie pokazane na Hanowerze. Oczywiście teraz tajemnica. Zobaczymy, czy na Hanowerze będzie premiera. Zobaczymy, czy uda nam się wyłuskać coś z tej tajemnicy. Zobaczymy, jak mocno firma McHale będzie strzegła swoich tajemnic przed Hanowerem, czyli faktycznie takim momentem w roku, raz na 2 lata, gdzie bardzo znane firmy, marki robią premiery, pokazują te Europejski nowości, punkt pokazywania nowości. Tak, zobaczymy, może jeżeli nam się uda, to na pewno się o tym dowiecie, chociaż myślę, że łatwo nie będzie. Tak, jedziemy generalnie do Matecznika, czyli do miejsca, w którym McHale firma powstała. Bracia McHale założyli tą firmę i od tego punktu w Irlandii, tego momentu, na początku dealer maszynowy, potem producent dla klasa podzespołów i w końcu własny produkt zbudowali, który się okazało, jest hitem do dzisiaj. Jest hitem do dzisiaj, właściwie numer 1 można powiedzieć. Tak, w Polsce na pewno. No nie tylko w Polsce, ale przyjmuje się, że McHale to jednak jest top i bardzo dobrze, że mamy go w swojej ofercie, bo możemy naszym klientom oferować właśnie wysokiej jakości produkty. Sporo ludzi z nami będzie podróżowało, zarówno przedstawicieli samej firmy McHale tutaj z Polski, którzy są gospodarzami, zabierają nas ze sobą. Mamy sporo sprzedawców, których McHale będzie szkolił u siebie. Tak. Duża grupa naszych sprzedawców jedzie. A jest to dobra informacja dla Was, bo skoro oni będą mieli dobrą wiedzę, taką bezpośrednio z fabryki wyciągniętą, to i Wy o tej wiedzy się na pewno dowiecie, kontaktując się z nimi. Tak jest. Na tą chwilę chyba wszystko. Powoli musimy się tu przegrupować, sprawdzić, z którego gate'u nas wypuszczą do samolotu. I lecimy. Będziemy porozumiewać się z Wami Ciąg już z Dublina. Tak jest. Dolecieliśmy do Dublina. W krótkim locie. No takie 2,5, prawie 3 godzinki lotu. Jesteśmy na lotnisku, jesteśmy już w autokarze. Jak widać tutaj Kuba kiwa. Witamy. Załoga prawie w pełni. Teraz będziemy przemieszczać się z Dublina w kierunku... No właśnie, jak ta miejscowość się nazywa? Ktoś wie? Na pewno do Galway jedziemy, a później już nie wiem jak. Tam, gdzie mieści się fabryka McHale. Oczywiście po drodze jakiś drobny lunch, bo faktycznie trochę godzin minęło. Bez paliwa jesteśmy. I jesteśmy bez paliwa. Myślę o jedzeniu oczywiście. Tak, tylko i wyłącznie o jedzeniu myślimy. Będziemy na bieżąco starali się przekazywać Wam, jak to wszystko wygląda. To później oczywiście skręcimy w jedną całość, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało od samego początku do samego końca. Ponieśliśmy straty, 2 mniej jest. Tak. Jeden zachorował, drugi ma pokaz pilny, więc nie mógł jechać. Czyli 2 takie nagłe straty uzasadnione. Także powolutku ruszamy. Jak widać. Są nawet z nami ludzie w rekonwalescencji, a jednak pojechali. Kuba, i jak tam? Fabryka, w końcu dojechaliśmy. Trochę czasu minęło. Wczoraj wieczorem, dzisiaj 6 rano pobudka. Trochę jechania było. Jak na złość po drugiej stronie wyspy to jest. No ale daliśmy radę. Daliśmy radę. Jesteśmy w showroomie. Tu jeszcze będziemy pewnie kręcić, bo dopiero dojechaliśmy tutaj ostatnie wpisy, kamizelki. Pójdziemy zwiedzać fabrykę. Tam niestety nas z kamerą nie wpuszczą, także z samej fabryki. Możemy pokazać tylko to, co jest w showroomie, bo w środku jest tajemnica. Tak, natomiast showroom jest obszerny, duży. Jest parę ciekawych rzeczy, bo to już wiem i o tym będziemy rozmawiać, bo z Grzesiem rozmawiałem i Grzesiu mówi, że jest parę takich smaczków tutaj, które będziemy chcieli pokazać. Tak naprawdę łączące się te smaczki bardzo mocno z historią firmy McHale, ale to za chwilę. Pogoda jest super, towarzystwo dopisuje, plan napięty, o tym już mówiliśmy. Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy jest szansa, żeby jeszcze więcej maszyn kupić. Jeszcze więcej maszyn. Szansa zawsze jest, ale jak duża, tego nie wiemy. To się okaże. Takie rozmowy też będą tutaj poruszane. Rekordowy rok jest na prasy McHale'a. Akurat McHale'a trzeba dodać, nie? Bo dość często jest tak, że te prasy się sprzedają lepiej lub gorzej. W tym roku, z tego co słyszymy z rynku, wiele marek ma problem, bo tam stoki jeszcze zalegają.
A McHale ma problem, bo jest więcej chętnych niż pras. Także będziemy marudzić. Klęska urodzaju można by powiedzieć, ale akurat z tego, co zdążyłem poznać firmę McHale i właścicieli firmy McHale, no mają dosyć specyficzną strategię rozwoju firmy, ale też można powiedzieć, że przynosi im sukces, więc dla nas może być dziwna, natomiast dla nich jest zrównoważona, tyle i nie więcej i to trudno. Także jeżeli chcecie kupić prasę McHale, to powiem tak, jeżeli tego nie zrobiliście, to już może być ciężko, a jeżeli teraz podejmujecie decyzję, to są ostatnie minuty, sekundy wręcz, żeby się zgłosić ewentualnie do nas i coś tam jeszcze próbować wyrwać. A i teraz może być już za późno. Może być za późno, mówisz? No, także przyszły sezon już niedługo. Polecamy tutaj te produkty, bo naprawdę jakościowo to jest absolutny sztos. Mieliśmy różne marki w ofercie, ale jak chodzi o McHale'a, to mechanicy mówią, że to się po prostu zawozi na pole i to prasuje. Pracuje. Dokładnie tak. Okej, musimy iść się widzę zarejestrować. Tam będzie pewnie zdjęcie robione, jakiś identyfikator wyrabiany. Wrócimy do Was niebawem. Mam nadzieję, że może uda nam się Grzesia, może Marcina. Żeby poopowiadał. Parę rzeczy, żeby co tam powiedzieli, nowego. takich te smaczki, o których Wam tutaj wcześniej wspominałem, bo wiem, że są. Grzegorz, właściwie kończymy wizytę w fabryce. Tam faktycznie mogliśmy filmować, rozumiemy to, ale jeszcze chcieliśmy parę rzeczy tutaj w showroomie opowiedzieć. Wspominałeś, bo przedstawiłeś bardzo dobrze historię firmy, natomiast wspominałeś, że to jest takie bardzo unikatowe. Czy maszyna, czy samochód? Powiedz coś nam więcej, bo No wiecie, no to faktycznie rzuca się w tutaj oczy. rzuca się w oczy, tak, tu jest nowa wystawka wszystkich maszyn. Odnośnie historii, to tak naprawdę od tego auta się zaczęło. Tutaj Martin stoi za nami i się przygląda. To był jego samochód, którym jeździł i robił pokazy wycinaka do kiszonki, który jest na pace. Jest to wersja oryginalna i to jest w ogóle pierwsza maszyna, która była seryjnie produkowana przez McHale'a. Cała demonstracja maszyny polegała na tym, że przyjeżdżał do rolnika, ściągali to, jechali w pryzmę, wycinali, zostawiał jak trzeba było to na 2-3 dni i wracał po to, żeby to zabrać na kolejną demonstrację, a najczęściej się kończyło tak, że po prostu to już zostawało, bo na tamte czasy to była super technologia, nie trzeba było się męczyć. I tutaj ważne, że mówimy o latach 70. ubiegłego wieku. Tak, dokładnie tak, a to jest samochód zachowany, może nie jest to oryginalny samochód, który jeździł, ale jest to jego wierna kopia, którą dostarczał. Tak samo możemy tu zobaczyć pierwszą owijarkę do bel cylindrycznych z bocznym załadunkiem. To jest naprawdę, posłuchajcie, oryginał model. Co prawda jest trochę podmalowany, podszykowany, ale jest to autentyczna, prawdziwa maszyna, od której zaczęli sprzedaż maszyn. Tutaj dla porównania można zobaczyć z tyłu, jak wygląda obecny model. Także to jest dosyć ciekawa sprawa. No inną rzeczą, tutaj jak sami wiecie, McHale są pionierami produkcji prasowijarek. To jest Fusion 1. I to jest Fusion 1, zachowany w oryginale. Maszyna pochodzi z Belgii. Ja wiem, że ma 56 000 przebiegu, około, plus minus. I możecie wierzyć mi, czy nie, jest zachowana w oryginalnym kolorze. Może gdzieniegdzie są porobione zaprawki, ale jeśli chodzi o panele i wewnątrz nie była nic robiona, jest tak jak jest sama w sobie. Także tu jest też ciekawa sprawa. To jest jedna z pierwszych maszyn, nawet jakbyśmy spojrzeli na numer seryjny, to jest 792, a produkcja się zaczęła od modelu 500. Od 500 numeru, także to jest jedna naprawdę z pierwszych maszyn. W ogóle showroom to jest bardzo nowa część fabryki. Tak, oczywiście wcześniej fabryka posiadała showroom, tylko on był znacznie mniejszy. Po rozbudowie, jak widzicie, no teraz możemy postawić tutaj pełną gamę maszyn i jak goście tacy jak wy przyjadą, to na pewno każdy chętnie rzuci okiem, co my mamy. I po to powstało tak naprawdę. Rozumiem, że macie bardzo zapracowany okres, bo byliśmy też w tym showroomie już przeznaczonym do szkolenia mechaników, też potężnie wyposażony. Tak, jest to nowe I miejsce. jakby słyszałem, że to jest takie bardzo cykliczne, czyli te spotkania zarówno z dealerami, czyli tak jak dzisiaj z nami, czy z mechanikami, jak to się zaczyna, to faktycznie ileś miesięcy, praktycznie tydzień w tydzień tutaj przyjeżdżają to grupy. prawda. Można powiedzieć, od listopada ubiegłego roku do teraz, to jest tydzień w tydzień mamy wycieczki sprzedawców, tak jak wy jesteście dzisiaj, oraz mechaników. Na mechaników jest kładziony jest większy nacisk, jeśli chodzi o szkolenie, bo jak wiemy, no, mechanicy mają bezpośredni styk z rolnikiem i najczęściej mu pomagają. Także też ta nasza nowa hala
szkoleniowa, myślę, że ułatwi nam pracę w przyszłości i da lepsze efekty niż dotychczas. Podpytam, jak w Polsce biznes McHale'a? Jak na razie nie możemy narzekać, wszystko idzie dobrze. Mam nadzieję, że nasi użytkownicy są zadowoleni. Wszystko się rozwija jak na razie dobrze. Czyli skromnie odpowiedziałeś, bo tutaj no nie ma co ukrywać, McHale to tak naprawdę w Polsce numer 1. Podejrzewam, że jesteśmy na pewno na podium. I to jest bardzo dobra informacja. Mam nadzieję, że to krótkie spotkanie z firmą McHale tu na miejscu w Irlandii, w ojczyźnie tej firmy Wam się spodobało. Właśnie, ostatnie pytanie, bo tak chwilę rozmawialiśmy. Jakie nowości na Hanowerze? Prawdopodobnie na Hanowerze, sam do końca nie mam tych informacji, ale na pewno pokażemy już dokończoną gamę zgrabiarek. Oczywiście powiększoną gamę przetrząsarek na 12-metrową przede wszystkim, 12,60 dokładnie przewracarkę. No i mam nadzieję, że w końcu pokażą nam długo oczekiwaną przednią kosiarkę bez kondycjonera. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. My powoli żegnamy się z fabryką, powoli żegnamy się z Irlandią. Zapraszamy Was w takim razie na Hanower, na stoisko McHale'a. Grzegorz, mam nadzieję, że spotkamy się tam niebawem. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wizytę. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.